Zasady dotyczące życia kobiet w Afganistanie były przedmiotem restrykcji przez wiele lat, zarówno przed, jak i po przejęciu władzy przez talibów. Jednak po ponownym przejęciu władzy w 2001 roku zasady te stały się jeszcze bardziej restrykcyjne. Przed przejęciem władzy przez talibów w 2021 roku kobiety w Afganistanie podlegały pewnym ograniczeniom, ale miały możliwość edukacji i pracy w różnych dziedzinach. Po przejęciu władzy talibowie wprowadzili liczne restrykcje, w tym zakaz pracy poza domem, edukacji po szkole podstawowej oraz konieczności noszenia burki zasłaniającej całe ciało. Talibowie narzucili także restrykcje na działalność społeczną, zakazując kobietom udziału w publicznych wydarzeniach i sporcie. Przywrócili surowe kary, w tym chłostę, za niemoralne zachowanie. To naruszenie praw kobiet i ograniczenia ich swobód wywołały obawy społeczności międzynarodowej i organizacji praw człowieka. Jednak władze talibów nie odstąpiły od wprowadzonych restrykcji. Siemanko, pozdrawiam z Bamian. Mój przedostatni dzień, w sumie ostatnie miejsce, które odwiedzę. Jesteśmy właśnie w hotelu, w najlepszym tej miejscowości, także pokażę wam, jak wygląda. Cena to było $50 za noc. Elegancko, 2 łóżka, telewizorek. Łazienki nie będę pokazywał, bo nie ma teraz prądu, ale pokażę wam jeszcze, jaki mamy stąd piękny widok. Tam jest miejscowość właśnie, centrum Bamian. Zobaczcie, jak wygląda, jak się wejdzie do tego hotelu. Tam restauracja. Nazywa się Golgola. How to say this? Golgola. Śmiesznie. Golgola. No i dobra, jedziemy nad jezioro. What's the name of this lake? Bandi Amir. Bandi Amir Lake. Amir Lake. Amir, ja? Amir Lake. Dokładnie pokażę wam, co w nim jest takiego wyjątkowego, że warto tam jechać. No i w ogóle powiem wam, że ta miejscowość tutaj to już zupełnie inaczej wygląda. Naprawdę tak zrobione, większość budynków, większość domów zrobione po prostu z gliny i kamienia oczywiście. No zupełnie inaczej niż to, co widzieliśmy wcześniej. Fajnie, cieszę się, że tu przyjechaliśmy. W ogóle dzisiaj się mam spotkać tutaj z Polakiem, który też podróżuje po Afganistanie. Przyjechał parę dni temu i akurat wyszło tak, że w tym samym dniu będziemy w Bamian. Też jestem z nią umówiony później. O, popatrzcie, jak to wygląda. I żebyście mieli jasność, to nie jest tak, że ludzie mieszkają w tych jaskiniach, bo to już wiecie, to już nie te czasy. Be careful. To jest tak, że po prostu wiecie, ludzie tam używają ciągle tych jaskiń do jakichś rzeczy, do przechowywania jakichś produktów i tak dalej. Ale nie tak, że tam mieszkają. Bo właśnie Mohamed mi mówił, że jacyś youtuberzy przyjeżdżają tu, pokazują to i mówią, że ludzie w Afganistanie dalej w jaskiniach mieszkają. Że to nie jest prawda. Używają tego oczywiście, no ale nie żeby tam mieszkać. Parku Narodowego Bandi Amir i droga wygląda tak. No i popatrzcie, pierwsze miejsce już się pięknie zaczyna. Tak naprawdę tam jeszcze nie dojedziemy do tego głównego, tam jest 12 jezior. I one właśnie tam ze źródła idą. Ta woda jest ze źródła po prostu, dlatego jest tak czysta. W ogóle tutaj dookoła wszystko takie wrażenie robi. Z tej strony takie góry, z drugiej strony już ośnieżone. Pięknie się zaczęło, a będzie tylko lepiej.
Jedziemy dalej. Droga jest tutaj strasznie taka wybójsta, no ale co, trzeba jechać. Ale to była tak dobra decyzja, że tutaj przyjechaliśmy. Na początku miało być tak, że może nie przyjadę, bo w sumie tutaj za krótko jestem i tak dalej. Ale stwierdziliśmy, dobra, wracamy do Jalalabad, wstajemy rano i jedziemy. To była znakomita decyzja. Także jak będziecie odwiedzać Afganistan, to pamiętajcie, że to miejsce to jest takie must see. Mamy tutaj niezły off-road. Trasa jest naprawdę ciekawa. No dobra, idziemy teraz tutaj na punkt widokowy. You going there? Popatrzcie. Powiem wam, że naprawdę warto dla tego miejsca tutaj przyjechać. Czekajcie, jak dojdę tam na punkcik. Ale w ogóle wszystko dookoła. Te góry, te kolory przede wszystkim. Niesamowite wrażenie to robi. Droga tutaj naprawdę nie jest łatwa, żeby dojechać. No i w ogóle jak jedziecie z Kabulu, no to 5 godzin trzeba liczyć, żeby tu dotrzeć. Ale myślę, że warto. Naprawdę. Najładniejszym miejscem, takie jak widziałem, nie licząc Antarktydy, to najpiękniejszy kraj to była Boliwia. Boliwia była tak cudownym krajem, z taką naturą niesamowitą. Każdemu będę polecał. I co wy na to? Mohamed ma lęk wysokości. Bał się tam iść. Go down? Can you go by that way? Yes. I won't be able. No mówi, że się boi właśnie. Od razu musiał usiąść. You see, you can see underneath the water. Yes, it's... Absolutely crystal clear. Oh, I'm scared of you. No i ta woda ze źródła wypływa właśnie, tak jak on mówił. Jest taka czysta i tak ładnie wygląda. No. Sit down. No i z tym pięknym widokiem się żegnamy, jedziemy na dół. Jedziemy właśnie zjechać, czekajcie, gdzie to jest? Gdzie to miejsce? O, tam. Dokładnie tam jedziemy. Fajnie, że tu przyjechałem. Naprawdę fajnie. Jakbym opuścił to miejsce, a prawie się tak stało, to bym był bardzo na siebie zły. Mimo tego, że ja to widziałem wcześniej właśnie na zdjęciach i mówię od razu, żeby tam jechać, to jednak stwierdziliśmy, że może zmienimy plany, może pojedziemy gdzie indziej. No i całe szczęście, że się zmienił plan znowu i że tu jesteśmy. Wydaje się, jakbym był bardzo czerwony, ale nie jestem. Po prostu słońce mi świeci w twarz i tak to wygląda. No, Afganistan będzie na pewno kolejnym tematem, który opiszę w swojej przyszłej książce. Miałem się zabrać za pisanie książki jakoś koło stycznia, ale niestety nie będę miał na to czasu za bardzo.
ze względu na to, że mamy obozy, że mamy wyjazdy. Znaczy ludzie przyjeżdżają do nas właśnie, także niestety nie będzie na to czasu. Bo nad książką to się trzeba naprawdę skupić. Gdzieś, nie wiem, na 2 tygodnie wyjechać, wyciszyć się i pisać. A niestety nie będzie na to nie będę miał takiej możliwości na razie. Dużo pracy. Ale może w marcu, może w kwietniu się znajdzie czas, się okaże. Ale myślę, że to już jest dobry czas, żeby jakąś książkę napisać i opisać te wszystkie przygody. Może nie wszystkie, ale te najciekawsze, które mnie spotkały. Dojechaliśmy do wioski na dół. Znaczy zjechaliśmy na dół. Zaraz będziemy szli ponad jezioro. Widzę, że tam wodospady też są. Ale to wam zaraz wszystko pokażę. Musimy w miarę szybko iść tam zobaczyć, żeby jeszcze było spoko, kolor wody i tak dalej. Bo niestety, ale czarne chmury idą. Mieliśmy iść teraz zjeść, ale zmieniliśmy plan. Najpierw zobaczymy, co mam zobaczyć, zjemy. No i będzie trzeba stąd spadać. No i tak to wygląda. Można sobie wynająć rowerek wodny i popływać. A tutaj hotel zrobiony w skale. Tu można zobaczyć, jak czysta jest ta woda. Źródła, wypływa ze źródła. Dlatego taka czysta. Zbieramy się już z powrotem. Mieliśmy iść tutaj na obiad, ale ze względu na to, że jest już jesień, już zbliża się tutaj zima, no to ludzie się stąd wynieśli po prostu i nie było gdzie zjeść obiadu. Nie było żadnej restauracji otwartej, także musimy ponad godzinę, no półtorej, prawda? Ale chyba tyle aż nie jechaliśmy. Musimy wracać do miasta i dopiero tam coś zjemy. Sobie, że jest dość późno, a ja śniadanie jadłem o 7:30. Jestem bardzo głodny, no ale trudno, nic nie poradzimy. Myśleliśmy, że damy radę tamtej, ale niestety. No to jesteśmy przy wjeździe do parku, z którego właśnie wyjechaliśmy. Ale też tu jest ciekawe, że to jest właśnie pierwszy park narodowy, który został ogłoszony w Afganistanie w 2015 roku. Ale fura brudna, ale dała radę. Zobaczcie, jak to jest porobione. Ciekawie to wygląda, naprawdę ciekawie. No to normalne domy, w których mieszkają. Nasz hotel. O, nasz hotel naprawdę ładnie wygląda. Dookoła otoczony. Tam jest wieżyczka jeszcze. Mocna brama, ochrona na wejściu z kałaszami. Sprawdzali lusterkiem, czy nie mamy czegoś pod samochodem. Tak to jest, no, tak to wygląda. No. Po drodze w sumie w jednym miejscu chyba sprawdzali. Dzisiaj w sumie w 2 miejscach sprawdzali mi dokumenty. To moją kartę wjazdową plus paszport. Zrobili zdjęcie i tyle. Taką rejestrację po prostu.
No i mamy spotkanie Polaków w Afganistanie, a przed chwilą było tu jeszcze dwóch. Jest ze mną Marcin, który też tutaj podróżuje, akurat z nim się umówiłem, że się tu spotkamy. Przed chwilą był tu jeszcze Piotrek, a jak jeszcze ten chłopak się nazywał? Nie pamiętam. Do you remember the another guy name? There was Peter? Shimon? Oh, I don't know. Peter, but the another one. Szymon, może Szymon. Dobra, to może Szymon. Właśnie oni tutaj są z grupą. Nie, w trójkę tylko podróżują. Ja jestem sam. bez Jesteś grupy. sam? To powiedziałeś, że nawet bez przewodnika to totalnie jest sam. Przyjechał tu właśnie z chłopakiem Holendrem, który też w ogóle świr. Z Holandii samochodem tu przyjechał. Ile on tysięcy mógł zrobić kilometrów? Z 10? Nie wiem, ale na pewno dużo. A jakim samochodem? Jakieś kombi, ja nie pamiętam jaka marka. To sobie pomyślcie, że sobie A gdzie jedzie w ogóle? Na dachu ma taki namiot, że może spać, także A gdzie zmierza? W którym kierunku? do Kandahar później i wraca do Pakistanu. Znaczy jedzie do Pakistanu, nie wraca, bo... Aha, czyli on już nie jedzie dalej, nie leci tam gdzieś do Iranu, Nie, on przyjechał z Tadżykistanu tutaj i dalej jedzie na Pakistan. A, to ciekawe. A ty gdzie? A ja postaram się do Iranu i później do Indii. Indie to mocny kierunek. przy tym Afganistan to jest taki. Nie, ale tak naprawdę teraz właśnie trochę porozmawialiśmy o tym i tą złą sytuację tylko ja miałem. Nikt inny nie miał nic takiego w tym, także ja po prostu miałem pecha. Przez to, że miałem ten mikrofon, mi się wydaje, że świecił i troszkę to sprowokowało. Ty nie miałeś jeździć żadnego przypału, totalnie nic, nie? Nic, naprawdę wszystko pozytywnie, ludzie są wspaniali tutaj, nawet talibani są bardzo przyjaźni, więc bez problemu. Ja do nich mam duży dystans teraz. Nawet nie patrzę w oczy. Nie, ale ja naprawdę źle trafiłem. I to jest... No trudno. To już zostanie już... Nic dobrego po prostu nie powiem, bo zraziłem się pierwszego dnia. Ale co? Można przyjeżdżać. Naprawdę można przyjeżdżać. Ja tam proponuję mieć kogoś. No ale Marcin jest sam na przykład i też daje radę. Znaczy mam znajomego w Kabulu, ale resztę już robię sam. Więc... No. I oby wszystko się udało, tak jak ma być. Najważniejsze. W ogóle przed chwilą pokazywał mi taki papierek, tutaj, który trzeba było gdzieś tam zgłosić, ale ja chyba nie musiałem tego robić, właśnie bo mam taką inną kartę, którą na lotnisku dostałem i wydaje mi się, że ja nie potrzebowałem tego pozwolenia. Bo normalnie jak przejdziesz przez granicę lądową, to trzeba iść do ministerstwa jakiego? Kultury i turystyki i tam sobie ogarnąć takie pozwolenia na miejsca, które chce się odwiedzić w Afganistanie. No, a Piotrek jak zwykle nieprzygotowany, ale ja chyba nie musiałem tego mieć właśnie. Bo mi Mohamed mówił, że nie musiałem mieć, bo jak mam tą kartę, to już wystarczy. Tą, co daje na lotnisku. A oni nawet nie pytali w sumie, gdzie ja chcę jechać. Bo tylko pytali o Kabul, gdzie się zatrzymam i już później dalej nic nie pytali. Także, nie wiem, a jak potrzebowałem, to może potrzebowałem, to już za późno, bo jutro wyjeżdżam. To już trudno, było, minęło. No, dobra, kończę, bo to pogadamy dalej. Plecak już spakowany i rozpoczynamy ostatni dzień w Afganistanie. No, także rozpoczynam kolejny dzień. Dzisiaj jest tak zimno. Teraz są aktualnie 3 stopnie. Także trzeba było bluzę założyć. Takie piękne bluzy możecie kupić w sklepie Extreme Hobby. Wpisujecie w Google Extreme Hobby podróże wojownika. Mamy już ponad 30 produktów bardzo fajnych. A pamiętajcie, że tym wspieracie moje podróże, także bardzo dziękuję. A także kupując białko wojownika oczywiście od SFD. Piękny widok. Czekajcie, odwrócę kamerkę. Normalnie jak przyjeżdżacie tutaj, jak jest okres letni, to tu wszędzie jest zielono. Teraz widzicie, już jest jesień. Wszystkie drzewa się porobiły złote. Dzisiaj jedziemy... Aha, nie, najpierw pojedziemy... Właśnie nie wiem, czy najpierw jedziemy dzisiaj tam, do tych jaskiń, tak jak ludzie kiedyś tutaj żyli, plus tam, gdzie była wielka statua Buddy. Czy najpierw pojedziemy na taką górę, na taki zamek. To się okaże. No. Patrzcie, jak nasz hotel jest obmurowany. Drut kolczasty dookoła. Wieżyczki. Brama żelazna. No i dobra, i zaczynamy. Aha, tutaj był drugi posąg. Ale jedziemy pod tamten duży. Myślę, jakieś ludzie tu mieszkali w tych skałach.
wyciągnąć jakieś pieniądze od nas. No i idziemy zwiedzać. Ostatni dzień dzisiaj. Szybko to minęło, w sumie i szybko i nie szybko. Jak były te gorsze dni, to nie było tak szybko. Ale wczoraj porozmawiałem właśnie z chłopakami z Polski. Każdy naprawdę jest bardzo pozytywnie nastawiony do tego, jak tu jest. Ja oczywiście też. Ja po prostu miałem zły start. Ja miałem tak zły start, że złe nastawienie totalnie do tego złapałem, do talibów i tak dalej. No ale co mi się dziwić? Jak w pierwszy dzień, gdyby nie Mohamed, to by mnie do więzienia zamknęli. Ale on mówi, że tak by się stało. Jeśli by go nie było ze mną, to już by tak się stało. No i dobra, okazało się, że żeby iść tu pozwiedzać, to musimy najpierw jechać na taką górę, gdzie tam jest taki zamek, czy gdzieś kiedyś było miasto na takiej górze i trzeba kupić bilet najpierw tam, bo jak nie, to nie można tu pozwiedzać. Pozmieniali, bo Mohamed mówi, że tak nie było wcześniej, że można było kupić do każdego miejsca osobny bilet, a teraz trzeba kupić w jednym miejscu, jakby do wszystkich. Dzieciaki pomagają wycofać. Uwielbiam po prostu taki widok. Tak niesamowicie to wygląda. Tutaj pięknie zielono, dalej brązowa góra, dalej piękne, ośnieżone. No i na górę dostaliśmy samochodem, tutaj na parking, dalej już trzeba wejść. Tak to wygląda pięknie. No, maybe you can say something about this place? This was a castle by the name of Gulgula. Gulgula. Tak, nasz hotel. Gulgula city. Okay. Also City of Screams. Okay. It was destroyed by Genghis Khan in 12th century. Because he wanted to massacre people of this land. Ah, that was at the same time, yeah? Yes. What did you tell me about the... Yeah, because Red his Mountain? favorite grandson was killed by these people. So he told that I want to take revenge on my grandson. So he destroyed the whole city and killed everyone, child, women, old, animal. Okay. So maybe at that time there were like lots of screamings in this place. That's why they call it City of Screams. Okay. Tutaj jesteśmy w ogóle w tej miejscowości 2550 metrów nad poziomem morza. Tu już jak się gdzieś wychodzi pod górkę, to już czuć. To, że się inaczej oddycha. Te wiadomo trochę odnowione, ale niektóre bardzo stare. Oczywiście tu wspinamy, ale tu gdzieś normalna taka łatwiejsza ścieżka, żeby nie spaść przypadkiem. Teraz się trzeba powspinać troszkę. Będziemy na samej górze. Mohamed mówił, że ten zamek 2000 lat temu był około. No jesteśmy na samej górze. Dobra,
Wracamy teraz tam, gdzie mieliśmy być na początku, czyli na miejscu, gdzie był kiedyś ten posąg Buddy. No i później gdzieś dalej coś wam pokazywać. Ostatni dzień, ostatni odcinek, także trzeba fajnie wyczerpać temat. No i oczywiście wrócę później do tematu na temat kobiet, z moich obserwacji, jak to tu wygląda, co jest podawane w mediach, jak jest naprawdę, albo może nie jest jak naprawdę, ale jak ja to widzę. Bo wiecie, czasem po prostu może to, co ja widzę, to nie jest tak naprawdę jak jest, o, tak powiem. Mogę się mylić oczywiście. To są tylko i wyłącznie moje obserwacje i moje spostrzeżenia. O, widać, że coś próbują chyba coś z tym zrobić, bo wszędzie rusztowania rozłożone. Idę zobaczyć tu do środka, jak to wygląda w jaskiniach. Dobra, to było wejście do jednej. Na dole my idziemy zobaczyć tutaj, co jest. A, to też teraz zasypane chyba. Czyli tu tak naprawdę nie ma wejścia dalej. Ciekawe. Pomyślcie, jak oni tu kiedyś mieszkali w tych jaskiniach. Jak oni to w ogóle robili. Zobaczmy, co tu dalej jeszcze jest. A, tu nie ma nic. Chyba był kibel. Dobra, jeszcze tam sobie na górę wejdziemy zobaczyć, co tam jest w jaskiniach. To jest z tego wieku. Wtedy jak tutaj buddyzm był na tych rejonach. Później tutaj przyszedł islam. These are the biggest Buddha statue in the world, carved into the cliff of mountain. There are two. One is Salsal and one is Shamama. Okay. One is called the Eastern, one is called the West. When the Islam came here to this region, which year? This region, maybe 7th century 7th century. Okay. or 8th century, I don't know exactly. No i zapraszam was do mojego apartamentu. Tutaj jedna sypialnia. Przejdziemy do salonu teraz. Tutaj toaleta po prawej. A nie, to coś dużego. To jest piżarka jakaś. Tutaj ognisko się paliło. Tutaj był salon, moi kochani. A tutaj z moją Alą mieszkałem. A tutaj moi kochani sąsiedzi mieszkali. Tutaj mój brat z narzeczoną i Zuzanką. Jakie tam? Wiecie jak to. A tutaj naprawdę coś tu chowają. Kłódka wisi. No i tu była ta statua. Się wejść nie da, ale widać, że tu ktoś tu jest, jacyś ludzie, którzy się tym zajmują z zagranicy. Tutaj kawałek też odłamany widać. Tam jakieś ważne kamienie też są schowane. Może będą robić jakąś rekonstrukcję tego. Dobra, idziemy zobaczyć, co tu się ukrywa. I'm scared. Don't worry. Go first, don't worry, go first. What is it? A. To naprawdę nic. They had temples here. Okay, there was Buddhist temple, yeah? Yeah. Let me. Mamy dobry plan. Z racji tego, że zagraniczni jakiś badacze, czy nie wiem jak to powiedzieć, ci, którzy się zajmują tym wszystkim tam dookoła Buddy, badają go, to żeby tam wejść po prostu ja jako zagraniczny, żeby sobie wejść bliżej i zdjęcie zrobić. Muszę uważać, że się nie poślizgnąć, bo piach straszny, to jest ślisko. Idziemy teraz jeszcze pod drugą statuę, bo były dwie tutaj, żebyście wiedzieli. Jedna większa, druga mniejsza i ta druga podobno nie jest cała rozwalona, bo jeszcze nie ma po co tam wjechać. Ale machałem duży pojazd, bo ona podobno jest w miarę taka jeszcze nie całkiem rozwalona, żeby zobaczyć tylko, także jedziemy, a później już miało być w sumie trochę później niż jest teraz, bo jest dopiero po 11. Mieliśmy później stąd wyjeżdżać, jeszcze tu pojechać do takiej jednej restauracji, takiej typowo lokalnej.
ale ze względu na to, że jest dopiero 11:17, no to lecimy w stronę Kabulu. Będziemy po prostu wracać. Gdzieś po drodze zjemy, później w Kabulu znowu, później lotnisko już. Też tak naprawdę nie za wiele widać. No ale to cóż. Ale w ogóle niesamowite, jak ludzie kiedyś tam mieszkali w środku, w tych jaskiniach. No i to jest centrum Bamiyan. Tak wygląda. Jedna taka główna ulica. Pełno sklepików, restauracji, jakichś takich lokalnych. Byśmy potrącili chłopa. Ale powiem wam, że wszyscy tutaj totalnie działają na czujce, że nic się nie dzieje. No, przed nami węgiel, tutaj właśnie niedaleko, 2 godziny stąd jest kopalnia węgla. Bardzo dużo ciężarówek z węglem widziałem. No i tutaj targ. Ci ludzie tutaj w ogóle zupełnie inaczej wyglądają. Nie wyglądają jak typowi Afgańczycy, tylko bardziej właśnie jak Mongołowie. Oni podobno nie lubią, jak tak się mówi, ale tak wyglądają, no. Pobudowane wszystko na górze. O, solary mają. Bo tak jak wam mówiłem, w tej miejscowości prądu nie ma. Jeśli nie ma swojego, to jest przerąbane. Zatrzymaliśmy się tutaj w mieście, znaczy wiecie, na wiosce, ale rozwalone wszystko. Po wojnie. No a my mamy jeszcze godzinkę i będziemy w Kabulu. No i jesteśmy znowu w Kabulu. Przed chwilą taką mocną kontrolę, wszystko sprawdzali. Plecak calutki, przeczepaj tak dokładnie. Ale spoko. Patrzcie, jak tam przed nami widać ścieżkę do góry, jak idzie, żeby na górę wejść. No a my mamy jeszcze jakieś 10 minut, żeby dojechać do restauracji i wiecie, już liczba. I jedziemy na moje ostatnie Kabulipala, póki tutaj jestem w Afganistanie. Codziennie to jadłem. Dzień w dzień na obiad. Takie dobre było. Dlatego. Właśnie przejeżdżaliśmy obok. Taka policja drogowa była, która trzyma, stukali gościowi w auto, że ma odjeżdżać pałkami i on nie chciał odjeżdżać, a oni wyciągnęli takie coś, sadzili dętkę i problem. I teraz trzeba oponkę naprawiać za to, że nie chciał odjechać. Powiedzcie, jakby takie coś się u nas działo. Niemożliwe. No space. Patrzcie, jaką porcję nam dali na sam koniec, na wyjazd. Konkretna. Z 2 kilo. Ale jesteśmy tak głodni, że idealnie. No i do tego oczywiście rosołek, jak zawsze. Jestem bliski wyjazdu. Za niedługo jedziemy jeszcze na kawę. Jakieś ciastka, a później już na lotnisko. Ale muszę kupić rodzicom magnes i bratu. A to jest naprawdę duży problem tu. Nie ma nigdzie po prostu. Nie idzie tego kupić. Ale szukamy. Dobra, z magnesem było ciężko. Nigdzie nie mają po prostu magnesów. Ale kupiłem co innego i mam pomysł. Wezmę po prostu po jednym pieniążku. Po pieniążku do pieniążku się przypnie. No i do pieniążka taką przywiewkę, przyczepkę. To oni to normalnie tu noszą. Ale to będzie do pieniążka z flagą.
ładnie wygląda. Nie ma się tego, co się chce, to się próbuje załatwić coś innego. Ale piękne niebo. My już idziemy na lotnisko. No i żegnamy się już z Mohamedem. Thank you so much for everything. Thank you so much for visiting our country. It was great for me. I hope that you come back again. I hope that you like the trip to our beautiful country. Everything was great. Kabuli Palau. Kabuli Palau to jest moje ulubione jedzenie z Afganistanu. W sumie ulubione chyba każdy. I say this is like for everybody is like favorite food, yeah? Here. Yeah, for Afghan it's favorite. Yeah. And when the tourists come here, it becomes their favorite as well. When the Arthur was here, he like as well? Yes, you like it as well. Tak, a ja wam polecam Mr. Tripa. And there was another Canadian. Every Yeah. tourist, they like Kabuli Palau. It was perfect. Mr. Tripper polecam, też miał fajną serię właśnie z Afganistanu. Pomógł mi tu bardzo. Spisał mnie właśnie z Mohamedem, żeby mi tutaj pomógł. Także dziękuję jeszcze raz za to. I kończę swoją przygodę w Afganistanie. Ale to jeszcze nie koniec odcinka. No jeszcze na sam koniec mam parę słów do powiedzenia. Ale raczej nagram już jak będę w Abu Dhabi. No i na przyjeździe byłem tu bardzo wcześnie. Nie świeciło, teraz świeci przy zachodzie słońca. Tak wygląda lotnisko International w Afganistanie, w stolicy, w Kabulu. Mój lot dopiero mam o 21, także muszę jeszcze czekać. Jeszcze zamknięte bramki. Kolejny genialny pomysł w wykonaniu Piotrka. Oddać Mohamedowi wszystkie pieniądze, które miałem przy sobie, bo przecież mi się nie przydadzą. I nawet nie mam teraz na wodę. A muszę czekać 4 godziny na lot. Mistrz? Tak. Zdecydowanie. Ale to nie pierwszy raz, także już mogę do tego przywyknąć, że co jakiś czas mi się zdarza coś takiego zrobić, także normalna akcja. No. Idę już do samolotu, zaraz siadam. I już potem, już po Afganistanie, po mojej podróży tutaj. No. Fajnie to było przeżyć, ale raz wystarczy. No, siedzę w samolocie. Powiem wam tak, przed przylotem do takiego kraju, jak planujecie podróż, to nie polecam za dużo czytać informacji o tym, co się kiedyś wydarzyło, co tu się stało i tak dalej, bo strasznie to pierze głowę. Wiecie, ja teraz na przykład, ja teraz się czuję, jak siedzę w tym samolocie, że mi tak nagle ulżyło, że mam to już za sobą. Było dużo fajnych momentów oczywiście, ale były też złe. Wreszcie jestem w normalnym kraju. Powiem wam, że zmęczyło mnie to, naprawdę. Zmęczył mnie ten Afganistan niesamowicie. Idę się wreszcie przebrać, normalne ubrania, założyć sobie czapkę moją. W ogóle nawet po samym starcie, nie wiem, jakieś dziwne akcje się działy. W 3 momentach widziałem, jak normalnie laserem ktoś zielonym świecił w samolot. Nie, no naprawdę nie wybieram się tu już na pewno nie za szybko. Może kiedyś, nie wiem, nie mówię całkowicie nie, bo może kiedyś się tak stanie, ale na pewno nie przez najbliższe lata. Tak, idę właśnie do odprawy, całą noc na lotnisku. Zaraz podsumujemy wyjazd. No i dobra. Afganistan za mną, powiem wam tak, nie wrócę tu już raczej. Serio, tak zmęczył mnie ten czas. Dzisiaj to w ogóle mieliśmy po drodze znowu takie kontrole talibów. Najpierw po drodze nas zatrzymali, zobaczyli moje tatuaże, doczepili się mocno do tatuaży, że to jest Afganistan, że tu się nie ma tatuaży i tak dalej. I po prostu, wiecie, byli tak na maksa niemili. Później stało się tak, że pojechaliśmy, najpierw kazali nam zjechać na wjeździe do Kabulu, to zobaczył, że mam tatuaż na szyi, to mówi, że pokazać, coś tam pogadał po swojemu. Później pojechaliśmy dalej, zjechaliśmy na bok, powiedzieli, że muszą nas przeszukać całych, to przeszukali całe bagaże, wiecie jaki to był stres, ja wiem, że nic przy sobie nie mam, ale wiem, że oni się do czegoś mogą doczepić i się doczepili. Doczepili się do mikrofonu, który miałem w plecaku
i totalnie nie wiedzieli, co to jest. I znowu Mohamed powiedział, że jakbym w ogóle, wiecie, jakby on by nie był ze mną, to by mnie aresztowali po prostu, bo oni by nie wiedzieli, co to jest, pomyśleliby, że to jakaś kamera. To samo potem, co miałem pierwszy dzień, też jak mnie zatrzymali. No wiecie, to naprawdę zostaje człowiekowi tak w głowie, jeszcze jak się ktoś czegoś naczyta, no ten... Talibowie to są źli ludzie, nie ma co gadać, oni mają wojnę w oczach, oni naprawdę, jak się im człowiek patrzył w oczy, to można było się bać, naprawdę, uwierzcie mi. Wiecie, długie włosy, ta ich czapka, oczy na czarno pomalowane. Kobiety w tym kraju mają całkiem tak przerąbane, że po prostu szok. Większość z nich w ogóle całkowicie przykryta, nawet na oczach siateczka była, że w ogóle nawet oczów nie było widać. 90% wiecie, całkowicie przykryte. Były też takie, które miały twarze odkryte, ale bardzo mało, bardzo mało i to tylko w Kabulu, bo już w innych miejscowościach były całkiem zakryte. Chociaż jeszcze w tej ostatniej w Bamian też były odkryte, ale wiecie, i tak całkowicie praktycznie przykryte. Co do chodzenia do szkoły, to mogą tylko dziewczynki do 6 roku życia chodzić i to jak im rodzice pozwolą, jak wiecie, jak zależy od tego, jak radykalne po prostu trzymają prawo w domu, jak to wszystko działa. Nigdzie nie pracują, tylko faceci mogą pracować. Widziałem na ulicach kobiety oczywiście, ale one nie mogą pracować, bo to facet ma pracować, one nie mają zajmować się domem. My jak szliśmy gdzieś chodnikiem, to nieraz było tak, że my musieliśmy wymijać dookoła po prostu. Wychodziliśmy na ulicę, żeby przypadkiem nie przejść za blisko. Absolutnie nie można było nagrywać, bo to jest świętość. Wiecie, do czego nawet potrafi się doczepić? Że ja mam zdjęcie z Alą na telefonie, jak ona daje mi buziaka, że to jest haram. Tego nie można. Nie można takiego czegoś pokazywać, nie można takiego czegoś mieć na telefonie. Ja mówię, ale co w tym złego? Przecież to jest moja narzeczona. Nie można, bo inni faceci to widzą. Strasznie, naprawdę. To jest tak inny świat. Uwierzcie mi, że nie widzieliście takiego świata. Naprawdę. Żeby była jasność. Normalnie Afgańczycy to są wspaniali ludzie. Bardzo mili, życzliwi. Naprawdę zapraszali mnie na herbatę, na jakieś obiady i tak dalej. Bardzo chcieli mi pomagać cały czas, żebym się czuł dobrze w tym kraju. Ale talibów się trzeba bać. Taka jest prawda. Oni naprawdę są ludzie, którzy mają wojnę w oczach i oni są... Nie wiem, nieobliczalni po prostu. Nigdy nie wiadomo, co mu do głowy wpadnie. Także jak ktoś będzie chciał z was jechać do Afganistanu, fajnie, spoko, jedźcie, ale uważajcie, co robicie, uważajcie, co się dzieje dookoła. Wiecie, ile razy ja się na przykład bałem, że oni zobaczą coś w telefonie, że coś mamy i tak dalej. Całe szczęście, że oni są daleko w tyle z technologią i na to nie wpadli nawet ani raz, żeby sprawdzić telefon. Ale jakby sprawdzili, to naprawdę bym miał kłopoty, na 100%. Już miałem dość Afganistanu. Znaczy, już miałem dość po 2 dniach. Ale później już po prostu trzeba było to przetrwać. Na 6 dni, które tam spędziłem, 3 czułem naprawdę, że jest nie tak jak powinno. Nagram jeszcze w ogóle odcinek o tym wszystkim, podsumując te wszystkie kraje, takie co, gdzie i jak, czego nie powiedziałem jeszcze, żeby to podsumować. I powiem, także usłyszycie coś jeszcze na pewno ciekawego w kolejnym odcinku. Ja już wyjechałem z Afganistanu, jestem już w innym kraju, ale chciałbym przygotować jeszcze jeden specjalny odcinek dla was. Jeśli pod tym odcinkiem zbiera się 10 000 łapek, następny odcinek wrzucę rozmowę z żołnierzem, z polskim żołnierzem, który był na misji w Afganistanie. Także jeśli macie jakieś pytania, piszcie też w komentarzach. To będzie bardzo ciekawa rozmowa, na którą was serdecznie zapraszam. Siemanko, pozdro z Abu Dhabi. To znowu ja. Ale fajnie założyć po tygodniu czapkę. Wiecie co? Przypomniała mi się teraz jeszcze jedna akcja, dlatego stwierdziłem, że to nagram. Wiecie, do czego też na przykład co było niefajne, co na przykład zrobiłem? Jak zatrzymaliśmy się gdzieś po drodze, ja powiedziałem, że mi się sikać chce. I Mohamed mówi, że ja muszę na kucnąco, że muszę kucnąć i sikać. Ja mówię, jak kucnąć? Że jestem facetem. To jest nieładnie. Ja mówię, nie będę nic kucał i na stojąco sikam. Wsiadam do samochodu, tak, kurde, niedobrze. Tutaj tak nie wolno, tu na kucąco trzeba, bo to jest nieładnie, to jest brak szacunku, że tak na stojąco sikam. Ja mówię, co? Ja po prostu nie mogłem w to uwierzyć.
Jak może być nieelegancko, że ja sikam na stojąco? Wiecie, tam niektóre rzeczy są takimi absurdami, że ciężko jest w to uwierzyć po prostu. Tam ludzie mają naprawdę ciężkie życie. Uwierzcie mi. Dlatego nie zazdroszczę i jeszcze raz powiedzmy szczerze, doceniajmy to, co mamy. Cieszcie się, że gdzie się urodziliście, co macie, bo uwierzcie mi, że ludzie na świecie mają naprawdę źle. Naprawdę. Chciałbym użyć innego słowa, ale nie chcę przeklinać. Co? Zapraszam Was jeszcze na kolejny odcinek, w którym Wam powiem bardzo dużo ciekawych rzeczy. Chciałbym to tak wszystko troszkę podsumować. Będzie to ostatni odcinek z tej podróży, czyli z Bliskiego Wschodu, z Azji Środkowej. No. A jeśli macie jakieś pytanka, to jeszcze macie szansę je zadać, to najwyżej wtedy odpowiem jeszcze na to pytanie lub po prostu opowiem o tym. Także w komentarzach pod filmem piszcie. Jeśli Wam się podobały odcinki, zostawcie subskrypcję, wspierajcie mnie. Jeśli możecie, udostępnijcie jakiś film, żeby zwiększyć zasięgi. Myślę, że ta seria naprawdę fajnie wyszła. No i co? Właśnie lecę do RPA. Zaczynam swoją 2-miesięczną podróż w Afryce i bardzo się cieszę, bo to jest taka fajna zmiana. Naprawdę już miałem bardzo dość tego całego klimatu, wojny, wszędzie te karabiny i tak dalej, i tak dalej. Uwierzcie mi, że bardzo, bardzo się tym zmęczyłem. Wojna to jest straszna rzecz. I kraj, który jest przejęty przez ludzi, którzy tak naprawdę mają totalnie wywalone, bo liczy się dla nich tylko władza i to, żeby pilnować i trzymać się tych zasad, które oni narzucą. Ciężko się tak żyje. Także cieszę się, że jestem tutaj, że już lecę do Afryki, że spotkam się z Polem, popodróżujemy razem i zmieni się troszkę obraz filmów. Bo teraz zaczynamy afrykańską przygodę. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się i bardzo dziękuję, że jesteście ze mną. والله